Cześć, witajcie. W dniu dzisiejszym zabiorę Was na wyprawę po mojej szklarni. Także minął, myślę, z miesiąc ponad. Ostatnia wizyta była w kwietniu, także zapraszam. Ja też zdecydowałem się robić te wyprawy co miesiąc, bo stwierdziłem, że taka wyprawa w krótszych odstępach czasów jest po prostu nudna, a też skupiam się na tworzeniu innych treści na kanał, które czasami mogą się przydać, czasami niekoniecznie, także zapraszam na film. No jak widzicie, w szklarni się troszkę zmieniło. W każdym bądź razie może najpierw o szkodnikach. Jeżeli chodzi o Brugmansię i Tamarillo, to na potęgę atakują mszyce. Ja je tutaj spsikałem już czymś. Zobaczymy, jak to będzie, ale jak widać tutaj przy tych temperaturach, co ostatnio panowały w ostatnim tygodniu, jest po prostu... To jest na przykład kiwai, które było przedtem na zewnątrz i Wam powiem, że ono osiągnęło w tym momencie większy rozmiar niż te, które mam 3 lata na froncie w domu. No z tym, że z tamtym kiwai nie wiem, czy po prostu miejsce jest za bardzo nasłonecznione i w każdym bądź razie wydaje mi się, że to może być przyczyną, że one tak słabo rosną, a może też jeszcze wpływ orzecha. Następna kwestia, pomidorki i jakieś inne wynalazki, to mojej małżonki powinna to porozsadzać, ale nie rozsadza. Tu jak widzicie, wszędzie jest tego pełno po prostu. Tu jeszcze również, nie wiem, czy to jakieś tam sałaty nie są z tyłu chyba. No ciężko mi powiedzieć, to rządzi moja żona, także generalnie nie mam pojęcia. I tu, jeżeli chodzi jeszcze o dział pomidorowy, to co moja żona rozpikowała do doniczek. Tak jak widzicie, tu jest tego trochę. I teraz omówimy bananki. Tu nie wiadomo jak do niego podejść po prostu. Tu jak widzicie, to jest Maurelli, który był zakupiony w zeszłym roku. On już tak wyciąga liście na ponad 2 metry. Także po przesadzeniu po prostu jeszcze bardziej zwariował. Nie wiem, od tego czasu wypuścił raz, 2, 3, 6 liści, wydaje mi się. 5-6 liści. To ciężko określić, by trzeba sprawdzić na poprzednich filmach. Tu natomiast muselka Lasiocarpa też zwariowała. Jak widzicie, idzie w odrosty normalnie na prawo i lewo. Także przedtem to było taki prawie suszek. No, z jednym takim malutkim odrostem, a teraz to po prostu oszalała, nie? No ale to jest Musela Lasiocarpa, także tego się można spodziewać po niej. Ice cream, on przedtem wyglądał nieciekawie, ale jak dostał temperatur, to ja go miałem ustawiony tutaj pod beleczką i w każdym bądź razie musiałem go przestawić, bo zahaczył głową o sufit, że tak powiem, o tą belkę, nie? Także musiałem go teraz przesunąć w lewo. No i tak się prezentuje na ten czas. To jest Ventricosu, że on jest zielony, mam 2 sztuki. Ten akurat nie był wsadzony do doniczki z nawozem, bo mi się skończyły, nie? Natomiast ten był wsadzony, no i zobaczcie, możecie sobie porównać, że te liście wyglądają o wiele sympatyczniej. Są ładnie zielone, natomiast tutaj jest taki, no jakby mu brakło składników, zresztą to widać, także ten niedługo pójdzie do doniczki. Jeżeli chodzi o X-Crossa, to ja go uciąłem z tego względu, że ta końcówka mi się nie podobała. Wyglądała brzydko i nie byłem pewny, czy po prostu mu się nie umiera, ale no tak jak widzicie, to nie ma znaczenia z tego względu, że tutaj nowy odrost był, chyba się zrobił w tym roku, nie? Jak również też fajnie, bo z głównej bulwy też wypuszcza świeżutką sadzonkę, a tu jeszcze jakieś malutkie odrościki również wypuszcza.
Tu natomiast jest basioczek, który był zakupiony też w zeszłym roku. Główna mini łodyga, ona po prostu się zrobiła brzydka i uschnęła. Że miał odrost, to jak gdyby banan się odratował. Po prostu z tego odrostu, który był taki malutki, to on wygląda właśnie na ten czas w ten sposób. Także z bananami fajna sprawa. O, co ja tu widzę? Nie uwierzycie. Figa. I to jest, teraz mamy maj, także tam widzę jeszcze jakieś następne mini owocki rosną, także jest sympatycznie. Tu natomiast jest Sumatrana zebrina royo. Zaczyna wypuszczać świeże liście, jeżeli chodzi o główny pęd. 2 liście. Też bardzo nieciekawie. O, jeszcze trzeci leci. Też nieciekawie wyglądało to. Natomiast zeszłoroczne nabytki, 2 odnogi już się robią takie dosyć duże. Natomiast jak widać, tam gdzieś też pojawiają się nowe, malutkie. Tu natomiast jest dwarf Cavendish. Ten, który był w domu, po odcięciu suchych części wygląda po prostu super. Dużo odnóżek. Natomiast tu jest dwarf Cavendish, który był w szklarni. Główna łodyga dostała zimnem. No tu było 2 stopnie czasami, także widać, generalnie nie ma to znaczenia, bo po prostu nowy narybek wypuszcza dużo odnóżek, także ja nie wiem, ja ją chyba, ja ją próbowałem tutaj troszkę reaktywować, ten główny mini pień, jednakże jak widzicie nic z tego nie wyszło, ale no nie ma znaczenia, roślina nadal żyje. System korzeniowy jest sprawny, wypuszcza nowe świeże odnóżki, jest ok moim zdaniem. Maurylasy się cisną tutaj, poczuli. One w tym tygodniu albo w przyszłym wyjadą, także po prostu przyjedzie znajomy i myślę, że go trochę wykorzystam właśnie, żeby mi pomógł wynieść te duże bananowce. No i jak widzicie, po prostu jest rewelacja. One tutaj się cisną normalnie. No szklarnia ma 2,70 w szczycie, ale to już jest za malutko. No już w drugim roku to było za mało, ale nie ma znaczenia. Tu natomiast jest Musa dwarf Orinoco. W zeszłym roku go opanowały jakieś szkodniki, to chyba były właśnie mszyce, czy inne tałatajstwo. Jednakże jak widzicie, już w tym momencie zaczyna sobie radzić dobrze. No, rośliny ścigają się o światło z tego względu, że jak widzicie, no, w szklarni jest ciasno i po prostu tu teraz, żeby przechodzić, to się muszę nieźle nagimnastykować. A też na razie mam taki obiektyw, jaki mam i nie pokazuję to tak, jakbym chciał pokazać. Przydałby się jakiś szerokokątny, ale to może za jakiś czas. No tu jeszcze z bananków Musa Fig. On, jak widzicie, można powiedzieć, startuje od zera. Te liście pousychały, ale już zaczyna coś tu kręcić w zeszłym roku. A i tam jeszcze wypuszcza odnóżkę. No teraz sobie zajrzymy do kam z tego względu, że zobaczcie, co tu się O la la! No kilka dni temu tego nie było, kwiatuszki. To chyba jest kana taka żółta. Ciężko mi określić. To był jakiś z nasion kany i no nie wiem, czy od Piotra coś to nie było po prostu. To jak widzicie, reszta kan też wyścig o światło, a najwcześniejsza się wywróciła z tego względu, że ja miałem ją tutaj przymocowaną do uschniętego pędu, ale po prostu pęd w końcu nie wytrzymał, się zdegradował, no i się wywróciła. A tam następny kwiatek, wydaje mi się, że kana prezydent wypuszcza kwiatuszki. No w zeszłym tygodniu ja tu miałem temperatury 30-40 stopni, także zależy. O, jest. Także zaprzestanę nagrywania, bo zlokalizowałem pasożyta.
Także jeden taki bezskoropowy ślimak może złożyć od 500 do 700 jaj. Także trzeba z tym uważać. Ja na przykład, gdy widzę jakieś ślimaki, no to zaraz idę do kur. A tu ta największa z agaw moich, już następne 4 odnóżki do rozsadzenia. Także można powiedzieć, że nie nadążam wydawać. Kana Australia, jak widać, ona już tak ponad metr z groszem się wybija w górę. No i tych sadzonek też dosyć dużo jest. Oczywiście poszatkowały ją ślimaki, ale można powiedzieć, że już się przyzwyczaiłem i nie powoduje to u mnie takiego szoku jak na samym początku. Mrówki. Zrobiłem ich misję z jednej doniczki i prawdopodobnie nie wiem, czy nie będę musiał zrobić z drugiej. No albo rozsypię jakiś środek, tylko muszę zakupić, bo ten, który miałem, to już tak się trochę zdekompozytował. Po prostu no robią wszędzie bałagan, nie? Tutaj jak widzicie nanoszą piasku, robią sobie jakieś mrowiska. Teraz zajrzymy pod spód. O, tu możecie zobaczyć, co się dzieje. No w zeszłym roku miałem taką sytuację, że zwalczałem mrówki w jednej z doniczek. Zwalczyłem czarne mrówki, za chwilę do tej samej doniczki wprowadziły się czerwone. No i to taka walka z wiatrakami po prostu. Także trzeba będzie zastosować niestety środki przedłużonego działania, bo albo posadzę w szklarni jakieś rośliny, których mrówki nie lubią. Natomiast macie przykład, jak się rozwija kasztan. On już ma, nie wiem, z 1,5 roku, 1,5 sezonu może. Myślę, że we wrześniu będzie z 2 latka. Także generalnie nie wiem, czy nie przesadzę go do większej doniczki. Też myślałem, żeby go posadzić w ogrodzie, ale mam nawet miejsce, ale moja małżonka uważa, że być może lepiej, jak będą inne rośliny w tamtym miejscu. No zobaczymy, z tego wyniknie. To by było na tyle z wizyty w moim egzotycznym zakątku. No ja czasami lubię sobie po pracy tutaj po prostu usiąść. Tropikalne temperatury, tropikalne klimaty to jest fajna rzecz. Jeżeli na zewnątrz panuje 10 stopni, a tu jest 30, to po prostu fajnie sobie strzelić drzemkę w takim miejscu. Natomiast ostatnio mam mało czasu na to, bo poświęcam się kilku projektom jednocześnie i jest to po prostu trudne. Ale w każdym razie, jeżeli uważacie, że treści na moim kanale są interesujące, to ja Was zachęcam do subskrypcji kanału. Do tego Was pozdrawiam i Wam życzę miłego weekendu. Do zobaczenia, pa! A mucha mi tu lata. Będzie mi zakłócać dźwięk.